Dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w setnej dobranocce. Muszę przyznać, że kiedy te kilka miesięcy temu zaczynałem tę serię, to nie przypuszczałem, że dobrniemy aż do setnej dobranocki. Ten odcinek dzisiejszy to jest ostatni odcinek dobranocek. Chciałbym Wam opowiedzieć bajkę, o której już na samym początku, kiedy zacząłem opowiadać te bajki, pomyślałem, że ją opowiem na końcu, więc czekałem na ten setny odcinek, żeby do niej dojechać. Nie jest pewnie jakoś bardzo szczególna, ale jakoś zamyka mi cały ten cykl opowieści wieczornych. Dlatego zapraszam, posłuchajcie. W pewnej krainie żył sobie ubogi rolnik, który miał pole, które uprawiał. Miał żonę, która miała mały ogródek warzywny przy ich domu, który uprawiała, i miał dwójkę dzieci, chłopczyka i dziewczynkę. Żyli skromnie, żyli bogobojnie, ubogo, z dnia na dzień, z roku na rok. Któregoś niezwykłego dnia, jak się potem okazało, bardzo niezwykłego dnia, kiedy rolnik pracował w swoim polu, znalazł w ziemi, kopiąc tam głęboko, coś dziwnego. Natknął się na coś, nie wiedział na początku, co to jest. Kiedy zaczął to wygrzebywać, pomyślał, że to jest jakieś szkło, bo się dziwnie świeciło. Ale kiedy wziął to do ręki, a było to sporych rozmiarów, zorientował się, że ma w dłoniach najprawdopodobniej ogromny, niewidziany jeszcze w takiej skali na świecie diament. Bardzo się oczywiście ucieszył, ale jednocześnie się przeraził, dlatego że był człowiekiem bogobojnym i wiedział, co bogactwo może zrobić z człowiekiem. Dlatego postanowił, że nie sprzeda tego diamentu, nie będzie miał z niego ogromnej fortuny i nie będzie mówił swoim bliskim o tym, że mają coś takiego, żeby nie popsuć ich serc. Tylko zakopał ten wielki diament w ogródku swojej żony między pomidorami, a żeby nie zapomnieć, w jakim miejscu jest ten diament, położył na wierzchu w tym miejscu mały, żółty kamień. Kiedy następnego dnia jego żona poszła, tak jak zawsze, pracować w swoim ogródku, zobaczyła ten żółty kamień. Zapytała swojego męża, czy on go tam przyniósł. Kiedy usłyszała, że tak, zapytała, co on tam robi. Otóż mąż, nie bardzo wiedząc, co ma powiedzieć, a nie chcąc mówić swojej żonie o tym diamencie ukrytym pod ziemią, powiedział: widzisz, to jest taki bardzo szczególny kamień, który przynosi szczęście. Więcej nie tłumaczył, żona więcej nie pytała, pomyślała, że to jakaś fanaberia jej męża, ale zostawiła ten kamień między pomidorami. Po jakimś czasie ich córka zapytała mamy, która akurat pracowała w ogródku między pomidorami, dlaczego tam leży taki żółty kamień, bo chciała go wziąć i gdzieś przesunąć. Mama powiedziała: widzisz, tato mówi, że to jest bardzo niezwykły kamień, który przynosi szczęście. Córka trochę to zbyła, ale następnego dnia, kiedy szła do szkoły, a miała bardzo trudny egzamin, dotknęła tego kamyka i pomyślała: przynieś mi szczęście, żeby mi się udało. I tak się jakoś stało, dziwnym zbiegiem okoliczności, bo oczywiście żółty kamień żadnego szczęścia nie przynosił, że zdała bardzo dobrze. Więc pomyślała sobie, że to rzeczywiście bardzo niezwykły kamień, żółty kamień, który przynosi szczęście. I kiedy wracała ze szkoły, któregoś dnia znalazła inny żółty kamień i dołożyła obok tego. Tak się działo zawsze, kiedy były szczególne dni w jej życiu, kiedy się wydarzało coś niezwykłego, dobrego i szczęśliwego, że dokładała kolejne żółte kamienie. Uzbierała się po pewnym czasie spora kubka tych kamieni. Wtedy jej brat któregoś razu zapytał, o co chodzi z tymi kamieniami. No to powiedziała mu siostra, że to są niezwykłe żółte kamienie, które przynoszą szczęście. Brat to oczywiście trochę wyśmiał, ale pewnego razu znalazł zielony kamyk i położył zielony kamyk na tej żółtej kubce. Wtedy mama i córka powiedziały: nie możesz tego robić, bo tylko żółte kamyki przynoszą szczęście. Ale chłopak dosyć rezolutny powiedział: no a co szkodzi, że będzie leżał tam obok tych żółtych kamieni jeden zielony. Wtedy mama, trochę nie bardzo wiedząc, co odpowiedzieć, wymyśliła na poczekaniu historię, że żółte kamienie są bardzo zazdrosne i nie mogą leżeć obok zielonych. No więc chłopak zawiedziony wziął ten zielony kamień, mimo że wydawało mu się, że te kolory będą dosyć ładnie wyglądać razem, i go wyrzucił. Kiedy ciągle dopytywał, jak to jest możliwe, że te kamienie są zazdrosne, mama w końcu nie wytrzymała i powiedziała: pójdź do taty, tata ci wytłumaczy. Więc mały chłopak poszedł do taty i zapytał:
za to, o co chodzi z tymi kamieniami, dlaczego one, te żółte, są takie szczęśliwe i są zazdrosne o zielone kamienie. Wtedy tato powiedział: synku, dzisiaj nic ci nie odpowiem, ale jutro rano wstaniemy bardzo wcześnie i wszystko ci wytłumaczę. Chłopak trochę się żachnął, no ale się zgodził. Rano, jeszcze przed świtem, obudzili się, tata poszedł z nim do ogrodu, wykopał wielki diament i powiedział mu swój sekret. Synu, tutaj pod tą górą kamieni jest wielki diament, ale on może przynieść szkodę różnym ludziom, może nam życie popsuć. Warto go mieć, bo to drogocenna rzecz, ale schowajmy go tam w tajemnicy pod tą kubką. Chłopak poczuł, że został potraktowany bardzo dorośle i dojrzale i powiedział: dobrze, tato, ja tę tajemnicę przechowam. Jeżeli pozwolisz, to kiedyś może mojemu własnemu synowi o tym opowiem. I tak się stało. Z pokolenia na pokolenie była ta wiadomość przekazywana zawsze tylko jednej osobie, tylko jednemu synowi, który wiedział, co jest pod tą kupą żółtych kamieni. Wszyscy inni myśleli, że kamienie są po prostu szczęśliwymi, żółtymi kamieniami i uzbierał się z latami naprawdę wielki kopiec tych żółtych kamieni, otaczany przez niektórych czcią, że to niezwykłe kamienie, przez innych wyśmiewany, że to żarty. Zawsze tylko jedna osoba wiedziała, że tam pod spodem jest wielki diament. Niestety któregoś razu zdarzyło się, nikt nie wie jak to było, że któryś ojciec któremuś synowi nie przekazał tej wiadomości i w końcu ta informacja o diamencie leżącym głęboko, głęboko pod tą wielką górą żółtych kamieni zginęła, zapomniała się w odmętach historii. Nikt o tym diamencie już nie wiedział, a on już na zawsze został przysypany tymi żółtymi kamieniami. Kochani, wiem, że ta ostatnia historia, którą wam opowiadam, nie jest może jakoś spektakularna. Nie ma fantastycznej końcówki, nie ma jakiejś bardzo takiej rozbłyskującej puenty. Ale ta historia, kiedy ją przeczytałem, to sobie od razu pomyślałem, że to jest opowieść o tych wszystkich bajkach, które wam mówię. Każda bajka, którą wam opowiadałem, to jest jeden żółty kamień. Taki kamień, który wam się często wydaje, pisaliście o tym w komentarzach, że coś wam rozjaśnia, coś wam pokazuje, daje wam jakieś szczęście, daje wam jakąś nadzieję i tak dalej. To jest tak jak z tymi żółtymi kamykami, które czasem się wydają, że przynoszą człowiekowi szczęście. Cała rzecz w tym, że pod tymi wszystkimi kamieniami, czyli pod tymi wszystkimi historiami, które wam opowiedziałem, jest diament. Niestety bardzo często ludzie koncentrują się tylko na tych kamieniach i bardzo bym nie chciał, żebyście się skoncentrowali na tych 100 opowieściach, lepszych, gorszych, zabawniejszych, mniej zabawnych, interesujących, mniej interesujących. Tam pod spodem, pod tą setką jest diament. Czy zrobisz taki wysiłek, żeby go znaleźć? Czy nie skupisz się tylko na tych żółtych kamieniach? Czy poszukasz tego, co naprawdę jest diamentem? Przekazuję ci to, że on tam jest. Jesteś właśnie tą osobą, która o tym wie, że pod tą wielką kupą 100 bajek, 100 opowieści jest diament. Znajdź go. Moi drodzy, dziękuję wam za 100 wspólnych wieczorów, fantastycznych wspólnych wieczorów. Dziękuję za to, że tych wszystkich bajek słuchaliście. Na razie to tyle, na razie to koniec. Nie mówię, że nigdy nie wrócę do Dobranocek. Mam oczywiście 1000 innych pomysłów na nasze wieczory, które niedługo będą, a szczególnie za ten czas, kiedy za 2 tygodnie wrócę z mojej pustelni i pewnie coś nowego się pojawi. Może kiedyś, też jeżeli bardzo będziecie chcieli, a mnie się będzie wydawało, że to sensowne, może wrócimy do bajek i opowiem wam kolejną setkę. Dlaczego nie? Ale na razie koniec, na razie chwila przerwy, bo chciałbym, żebyście poszukali diamentu. Mam nadzieję, że te wieczory były dla was dobre i mam nadzieję, że jeszcze w Dobranockach się może kiedyś spotkamy. Na sam koniec chciałbym was zaprosić, żebyście tylko jeszcze koniecznie zobaczyli filmik, który jest tutaj obok.
który zrobili ludzie, żeby podziękować za 100 dobranocek. Ten film jest przepiękny. Bardzo za niego dziękuję. Naprawdę jest po prostu poruszający i wzruszający. I strasznie fajnie, że mogłem go zobaczyć i że go zrobiliście. Bardzo za ten film dziękuję. Wszystkich innych zapraszam, żebyście ten krótki filmik z podziękowaniami również obejrzeli. Mam nadzieję, że będzie się dało go tam umieścić. Jak nie, to go pewnie znajdziecie w opisie na dole, ale chyba będzie tutaj. Taką mam nadzieję. Kochani, tyle. Życzę Wam najlepszej nocy i do usłyszenia kiedyś w kolejnej dobranocce. Może za jakiś czas. Śpijcie najlepiej z Bogiem. Najserdeczniejsze na świecie, jakie tylko umiem powiedzieć.